Witajcie telewidzowie kolejnego dnia z Kolumbii, z Santanderu. Jak widzicie, piękny kanion za nami. My dzisiaj tam trochę się wybierzemy, jemy śniadanie, Marika skończyła też pracę, zjadamy i będziemy szli na trekking dzisiaj. Wczoraj widocznie był dzień na odpoczynek, bo dzisiaj znowu jest, jak widzicie. Oj, super, ale ten dzień, w którym lataliśmy, był moim zdaniem najpiękniejszy, najcieplejszy, bo dzisiaj jest taki dosyć chłodny wiatr. Tak wygląda nasze śniadanie, jajecznica, papryczki polskie, oliwki też polskie, wiadomo, z polskich fabryk. Tutaj mamy bułka z czosnkiem, tak, właśnie. I jeszcze do tego hummus, właśnie, zapomniałem jak się to nazywa. Marika ma to samo i do tego jeszcze sobie sami kawę zrobiliśmy. No i patrzcie. Witajcie ponownie z trasy, jest 11:35, my ruszamy na nasz trekking, mamy w jedną stronę, ale to zależy gdzie się skończy, ale do tego miejsca pierwszego, do którego chcemy dojść, no to jest prawie 3,5 km, więc będziemy szli około godziny czasu. Ale dzisiaj widoczki, powiem wam, no ja się jaram, jak dawno tak nie było i tutaj będziemy cały czas szli. Takie mam wrażenie przynajmniej wzdłuż tego kanionu i dojdziemy do pewnego miejsca. Wydaje mi się, że też trochę niżej, tak zejdziemy ze 300 metrów, ale cały czas jakby po jednej stronie i po drugiej stronie będzie ten kanion. My przedwczoraj lataliśmy, teraz ktoś inny tutaj lata. Fajne widoki. Już wam tłumaczę, o co chodzi z tym kanionem. Rzeka płynie tutaj, dosłownie tam na dole, jej nie widać teraz. Tutaj jest taki cypel i po drugiej stronie jest ta sama rzeka, ten sam kanion, tylko ona tak zakręca. Więc my będziemy chcieli dojść na ten cypel tej rzeki, tego kanionu. Tutaj też dobrze widać, jak ta trasa idzie. To jest cały czas ta sama, tylko ta jedna jest u góry i ona schodzi coraz niżej. Przyszliśmy jeszcze na miejsce lądowania i startu. Tutaj tym spadochronem. Popatrzymy sobie chwilę, powspominamy, jak my lataliśmy tutaj. Dzisiaj mniej ich lata niż ostatnio. Jedni szykują się do lądowania. O, uda się, posadzi delikatnie. Idziemy już 25 minut z tą lekką przerwą tam. Okazało się, że raczej nie w tą drogę poszliśmy co trzeba, bo ta nas zaprowadzi na drogę, na tą główną, a my nie chcemy tą drogą iść. Stąd poszliśmy w prawą stronę od tej górki, a okazało się, że raczej musimy iść w lewo. Tak, teraz nawet Google to pokazuje. Tak. No i trochę dzisiaj was tymi widokami pomęczymy, bo w takiej scenerii będziemy szli. Tam widać na dole rzekę. My idziemy tą drogą, a dosłownie tutaj jest miejsce startu. I po drodze jeszcze startują nam. Widzę, że na trasie jest jakaś niewielka miejscowość. Ten kanion, który tutaj widzicie za nami, on jest dość głęboki. Nie jest najgłębszy, nie jest najmniejszy, ale w najwyższym miejscu od rzeki do szczytu ma ponad 2000 metrów. Przeszliśmy teraz na drugą stronę. No patrzcie, inny krajobraz. To wygląda jak jakieś bardzo wysokie góry. No jesteśmy na 1300 bodajże, a to wygląda jakbyśmy byli jeszcze wyżej. I w Peru jakieś 4-5 tysięcy co byliśmy. Tutaj jest rzeka, a patrzcie jaka miejscowość jest wciśnięta tam w góry. Tutaj właśnie. Nawet jakieś pola uprawne mają. Zauważyliśmy kolejkę, na którą idziemy. Widzicie na środku? Jadą. Tak więc tutaj ona jedzie do samej rzeki, zjeżdża, a później tutaj widzicie te słupy? I pod górę, aż tam wjedziemy. A żebyście mieli teraz pogląd, jak to wygląda właśnie na normalnym ujęciu, no to tutaj, gdzie jest ta miejscowość, którą widzicie, no to tutaj się startuje, zjeżdża się na sam dół, no i z powrotem się wjeżdża tam na samą górę. Ktoś tu ląduje w kaktusy, patrzcie. Tutaj są kaktusy. Ale to jest inne miejsce do startu i lądowania, tak mi się wydaje. 3 tutaj widziałem. Tutaj trzeba uważać, bo tych psów tutaj w tych miejscach jest dość sporo. Zawsze jak jest jakaś taka właśnie mieścina, jakiś kibelek, coś tutaj robią. Tutaj pan kontroluje tych, co latają, bo ma też krótkofalówkę. No i zawsze jakiś piesek jest. No to 2 nas tak atakowały ostatnio, że musieliśmy się tam kijem trochę chronić. A my tutaj już dochodzimy powoli. No jeszcze kawałek mamy, no. Jeszcze ponad kilometr, żeby tam dojść, bo stamtąd startuje ta kolejka. Okazało się, że w tym miejscu jest studnia. Kolega tutaj też pilnuje, to już tam pokazywał w środku. A to wszystko dlatego, że tam, tutaj, zobaczcie, te niebieskie, no to jest aquapark zrobiony. Pan się zapytał, czy chcemy pomarańcza spróbować. Zrywa nam teraz, stanął tutaj na motor. To jest mango. Mangosy, o. Pomarańcze. No tutaj jak u nas jabłka kiedyś rosły przy drogach, to tutaj mangosy rosną. Jakieś żółte, twarde. Spróbujemy. Ale pachną. Pięknie. O, jeszcze pan daje. Tutaj też jest miejsce zrobione do relaksu. Tam widzicie, łóżko jest. Pan sobie tutaj śpi. Mówi, że o 6 godzinie, czyli o 18 przychodzi następna zmiana.
Przez cały czas była droga normalna, że samochód mógł jeździć, a teraz idziemy taką ścieżką. Drut kolczasty tutaj na naszej trasie, ale widać, że od dołu jest obcięty i związany, także tutaj można przejść sobie spokojnie. A tak trasę tutaj znaczą, widzicie? Jest taki żółty... No nie w sumie to się klei. No przyklejone, żeby było wiadomo, że tędy iść. Jak widzicie, tutaj drogą też się da tutaj dojść, ale my idziemy tą ścieżką. Dość stromo się zrobiło. O, trzeba uważać. Spokojnie. Jest i ten park wodny. Trochę osób tam widać. Palmy też są. Tutaj jest ten park wodny, a tam dalej widzicie piękne ogrody. I po tych skarpach doszliśmy do drogi. Teraz musimy gdzieś tam iść w tamtą stronę, bo tam widzę kolejka jest. Jesteśmy już tutaj w środku i zaraz zobaczymy, ile kosztuje taka kolejka. Taryfa. Dobra, trzeba się temu przyjrzeć. Dziwnie te kolejki tutaj jeżdżą, bo wpuszczają... one cały czas jeżdżą, ale one jakby wpuszczają na te kolejki godzinowo tylko. No i jest tutaj pierwsza 5. My przyszliśmy 5 minut, się spóźniliśmy i musimy teraz czekać do 2:30, czyli 1,5 godziny, żeby można było pojechać na drugą stronę. Ale tutaj też jest ten piękny park, który Wam pokazywaliśmy, więc w bilecie jest park i właśnie ta kolejka, no, która teraz jakby jest zamknięta. Musieliśmy się chwilę zastanowić, no bo wejście tutaj do parku i zjechanie tą kolejką i wjechanie na górę kosztuje 86, czyli 77 zł. A za 7 000 więcej, czyli 6 groszy z kawałkiem więcej, jest jeszcze ten aquapark, jakbyśmy wzięli te 3 rzeczy. Dzisiaj za późno na aquapark, myśleliśmy, żeby jutro przyjść, ale tutaj też nie wiadomo z pogodą, a jak tutaj najdą chmury, to też temperatura spada i to tak dość, że trzeba bluzę i czasami kurtkę nosić. No właśnie, tak jak wczoraj. Przyjechaliśmy, w sumie też przez to nie poleciliśmy pierwszego dnia, zostaliśmy na kolejny dzień, to zrobiliśmy. Wczoraj cały dzień znowu też siedzieliśmy, dzisiaj ładnie, więc po prostu może my tak trafiliśmy, że akurat na te 5 dni w miesiącu, które pada. No tak, ale jakbyśmy zostali jutro i byśmy przyszli, znaczy nie przyszli, bo będzie padać, to znowu ominiemy wszystkie te atrakcje, Tak. te dwie tutaj, więc... Jedziemy, a może kto wie, kiedyś wrócimy, no i skorzystamy z tych atrakcji, a jeśli nie, to Wy skorzystacie. Ale ten aquapark zresztą, jak tak patrzyliśmy z daleka, było fajnie, ale już jak zeszliśmy niżej patrzę, no to bardziej takie maksymalnie lat 15, bo zjeżdżalnie takie dla dzieci trochę porobione, nie- jakieś tam na dętce, rzeka dookoła też powoli płynie, więc... Tak, żeby posiedzieć z tym widokiem, się zrelaksować, to myślę, że fajna opcja, no bo te widoki tutaj to są... No po prostu aż brak słów i mało jest takich aquaparków. Co prawda w Peru gdzieś byliśmy na tych gorących źródłach, też pięknie to było ułożone, ale no mówię, idziemy tutaj dzisiaj skorzystać z tego dnia, skoro jesteśmy. Więc stajemy w kolejkę i kupujemy bilety. Mamy bilety, mamy mapę. Tak, pan tu jeszcze tłumaczy, gdzie aquapark jest. Wchodzimy na teren parku, bo tutaj nie ma takiej opcji innej, żeby park albo sam park, albo teleferiko. O, patrzcie, jakby zegarkiem płacę. O, otwarte bramki. Poznaliśmy tutaj parę z Kolumbii, oni mieszkali w Stanach, teraz sobie podróżują tutaj po Kolumbii, zwiedzają, także pozdrawiamy. Weszliśmy kawałek na górę, myśleliśmy tą trasą tutaj, tyk, tyk, tyk. Jesteśmy kawałek u góry, jesteśmy tutaj w parku, tutaj są też jakieś restauracje. Nasi nowi znajomi ciągną nas na piwo, więc idziemy, siądziemy sobie w jakimś jeszcze miejscu. Mamy niecałą godzinę, żeby zdążyć na tą kolejkę. O, tutaj kolejna restauracja. Weszliśmy na górę, tu już Wam pokazywałem trochę niżej tą trasę. Tam teraz widać aquapark na dole. Spektakularne. Tak, pięknie. Aż nie do wiary, żeby stamtąd przyszliśmy i dosłownie tę górkę przeszliśmy, tutaj jesteśmy. To jest takie, i to zajęło nam godzinę. Tutaj są miejsca do posiedzenia, a coś mi się wydaje, że z tej strony będzie widok na drugą stronę tego kanionu. Zaraz przejdziemy i zobaczymy. Sam jestem ciekawy, jak to widać z tej strony. O, już widzę po lewej stronie, że to jest ciekawie. Aha, tu jeszcze niżej można zejść. Aha, tu są schody zrobione. Przeszklony płot. Pięknie. Ale super to wygląda. A my gdzieś tam lataliśmy. Salut! 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 Salud, salud. Salud, dinero y mucho, mucho, mucho amor. Wow! Przepięknie to wygląda. Tam będziemy za pół godziny wjeżdżać tą kolejką. Tu jest ta rzeka. Tam jest ten park. Pani tutaj cały czas coś nagrywa. No piękne widoki. Tutaj jest jeszcze restauracja z widokiem na drugą stronę. Tutaj patrzcie, jest zrobione coś w kształt okrętu. I co tutaj słyszymy? No to właśnie coś o Hiszpanach, którzy tutaj przyjechali. No, jakichś protestach, także o, patrzcie, nawet to widać trochę, takie czasy tutaj są zrobione. Tutaj patrzcie, nawet piękne byki zrobione i tam u góry jest jakiś papież, ale zakłada jakąś maskę, więc nie wiadomo, który to papież. Tutaj też jest zipline, ale zasuwa.
Po drodze mamy jeszcze jakieś muzeum, więc idziemy do środka zobaczyć w ogóle co to za muzeum, bo nawet nie wiemy. Jakieś stare rzeczy tutaj możemy znaleźć. To akurat są jakieś kamienie i pewnie jakieś też narzędzia, bo tak to wygląda, ale to pewnie naprawdę takie stare rzeczy, no bo takie rzeczy wiecie kiedy to używano. Właśnie jak człowiek biegał za zwierzakiem, za dinozaurami można powiedzieć. Tutaj też jakieś stare kości wykopane. Strzały jakieś, patrzcie. Tu widzimy jakieś kany na wodę z XVI wieku nawet. Kojarzycie filmy Piraci z Karaibów, jak tymi sakwami płacono? Raczej to było złoto, wiecie o co chodzi, kładziono na stół. No to właśnie to są takie czasy. To jeszcze po Hiszpanach. Słabo widać, bo tutaj światło się odbija za szybą, ale tutaj widzicie kolejne sakwy stare. To mi bardziej wygląda na jakieś stare sieci albo jakieś płótna. No, tutaj są sieci moim zdaniem takie stare, a tutaj znowu są jakieś płótna. To muzeum nazywa się Muzeum w Guanę. Nie wiem, czy kojarzycie, no jak oglądacie filmy, to kojarzycie, że my tam byliśmy. Tylko doszliśmy dosyć późno i przez to też no, już nie weszliśmy do tego muzeum. Poszliśmy wtedy na punkt widokowy. Marcin gdzieś tam zaglądał, ale pan nie wpuścił, tak? To jakoś było godzinami Tak. chyba, czy tam inną grupę wtedy miał. No i tak, tutaj właśnie można było zaobserwować te podobne rzeczy moim zdaniem, co w tamtym muzeum. I leciała cały czas historia. Co mnie zdziwiło, że nie było słowa nawet po angielsku, czy w jakimś innym języku, cokolwiek, tylko po prostu po hiszpańsku wszystko. I film leciał po hiszpańsku, i opisy by było po hiszpańsku. Także jak coś, to z translatorem da się wszystko zrozumieć. No ale tak, żeby chodzić, no to i szybko sobie przeczytać, to ciężko. No ten translator tutaj w sumie zasięg jest dosyć dobry, więc jak kogoś to naprawdę interesuje, to da radę się wszystkiego dowiedzieć. Nam już nie zostało dużo czasu, więc lecimy na tą kolejkę, żeby się nie spóźnić i wjechać tam na godzinę, bo na tą ostatnią spóźniliśmy się dosłownie 5 minut. Nawet w takim miejscu można sobie potańczyć do muzyki. Przyszliśmy kilka minut wcześniej tutaj stanąć w kolejkę, no i rzeczywiście ta kolejka tutaj teraz nie jeździ. Dopiero będzie jeździła za 5 minut i to też tylko przez pół godziny. Ale nie dziwię się, bo tutaj nie ma dużo ludzi, żeby to potrzebowało jeździć cały dzień. A przy okazji zajadałam przekąski. Mari dokarmia nas chipsami z wczoraj. Słyszeliśmy już dźwięk jakiś tam w środku, więc to pewnie dźwięk na to, że kolejka startuje, a już jest minutę po. Jedziemy, Marika już tu kombinuje, żeby jutro wrócić, ale nie da rady raczej na tą kolejkę, bo kolega tutaj zaznacza mazakiem. Chyba że ten mazak tutaj się, no my tu zaraz coś wymyślimy i ten mazak tutaj, o. Proszę bardzo. Aha, czyli tam, tutaj trzeba czekać. No, porządek musi być, bo tutaj co 2 minuty ponoć przyjeżdża. Jedna grupa przed nami była, to już wsiadła, my czekamy teraz na nasz wagonik, zobaczcie. Wszystko przygotowane, 2, 4, 6, 8 miejsc, dobrze liczę, tak, dobrze ja muszę do ciebie jeszcze się przesunąć. Tak, no zaraz ktoś tutaj wejdzie. Jest nasza, tutaj wolno jedzie, ale tamta kolejna, która dostała takiego speeda, zresztą pokażemy wam to zaraz. Siadamy! Oj, powiedział 4 jechać. O, super! Mało ludzi jest, to można. O, patrzcie, startujemy, jaka prędkość! O, masakra! Patrzcie, jak nisko musimy zjechać. Ale numer. Mari tutaj lekki pampers. No powiem wam, jak ja się takiej kolejki boję, to tak. Nie no, ta zasuwa. Tutaj może uda mi się telefon włożyć, okno jest, o. Ale jest nisko. Sprawa wygląda tak, że zjeżdżamy do samej rzeki, przekroczymy też rzekę i będziemy tam się wspinać na samą górę. Sporo już zjechaliśmy, te szyby takie są trochę brudne, uwalone i lekko też przyciemnione, więc tego aż tak nie widać. Dojeżdżamy powoli do dolnej stacji. Nie wiem, czy tutaj można wysiąść. Jakby nie ma sensu, bo tu za wiele nie ma. Znaczy, jak ktoś chce, to może sobie popływać w rzece. Ale pewnie chwila i będziemy cisnąć dalej. Nawet nie będziemy wysiadać. Po drugiej stronie jakaś kopalnia. Wjeżdżamy na stację, ale nami rzuca. Można by było wysiąść. Widzę, jakby ktoś chciał, ale tutaj się chyba nawet nam drzwi nie otworzą. Tak bym obstawiał, że nie wypuszczają tutaj ludzi, tylko w razie jak coś się stanie. Ale aż mi się zatkało w uszach i jest dość głośno. No, więc my chwila i ruszamy dalej. Zaraz zobaczycie, jakiego speeda dostaniemy. Jak nas złapie ta lina, która, patrzcie, ją tutaj widać u góry, jak ona chodzi szybko. Tutaj ta. Zaraz wpadniemy w nią. Ponoć 6 metrów na sekundę śmigają te kolejki. Jest. No nieźle, nieźle. Tak wygląda ta stacja. Gdzie tu jest? Aha, bo my skręciliśmy trochę, więc w tamtą stronę w lewo jest. Tutaj teraz przez rzekę przepływamy. Dobra, ja tutaj przez okienko wyjrzę. O, tutaj są jeszcze takie. Tak to wygląda. No dość mocny nurt tej rzeki. Tu ile kaktusów. Normalnie las kaktusów. O, pokonujemy kolejny. Chciałem wam pokazać, że musimy wjechać tam na samą górę.
Jeszcze trochę nam zostało. A tak wygląda rzeka z góry. Wygląda na to, że teraz będzie, może nie płaski teren trochę, ale będzie lekko pod górę, a ostatni kawałek będzie na maksa w górę. Co kawałek można zobaczyć jakieś pojedyncze domy. Tutaj też był jakiś dom, ale rozwalony już. Tutaj zagroda, widać tam świnie w zagrodzie, widzicie po lewej stronie. Tutaj jakaś chata. Ale jaja, zatrzymała się kolejka. Nic nie jedzie, tamten stoi. My Wiatr się stoimy. zerwał teraz Wiatr się taki. zerwał, może Dobra, przez to, że dobra, duży nie wiatr. O nie. My tu jeszcze jesteśmy na tym trochę płaskim, ale ci co tam u góry stanęli, ruszamy powoli. Tam pewnie coś się zadziało na dole przy wpuszczaniu kogoś albo wychodzeniu. Przed nami ostatni słupek, a nawet ostatnie 3. Tak widać, że to jest wzmocnione na tyle, żeby to wytrzymało te przeciążenia, bo za chwilę musimy się wspiąć tam na samą górę, na tym jednym podejściu. Nie ma po drodze więcej słupów. Jest tutaj 3 konkretna konstrukcja i powoli lecimy w górę pionowo, prawie że... O, nie widać, ciężko pokazać, bo tutaj tak pionowo. Za to tutaj pięknie widać i ten kanion tutaj u góry, patrzcie jak to ładnie wygląda. Wystawię trochę telefon za kolejkę. Będzie widać, o, tutaj widać. Takie skały mijamy, ale to świetnie wygląda. Jeszcze kawałek. Ole, tutaj normalnie te skały wyglądają jakby były poukładane. Ale widok. I powoli dojeżdżamy do tego słupka. Nie wiem, czy tam jeszcze dalej gdzieś będzie, czy to już jest ostatnia stacja. Na to wygląda. Tutaj też. Tutaj aż 4 słupy, żeby to wszystko uciągnąć. O, tak, wygląda na to, że tutaj wysiadamy. Ale numer, no piękna ta kolejka. O, patrzcie, jak szybko. Zasuwa ładnie, ale tutaj już na stopie bardzo powoli. Wysiadamy. Powiem wam, że wrażenia jak w La Paz. W La Paz też są takie kolejki. Góra, dół, góra, dół. Oj, w pewnym momencie to aż mnie zatkało. Oj, to w La Paz moim zdaniem jest bardziej jeszcze takie, są strome te kolejki, tym bardziej ta jedna łącząca główna miasto z górą, ale ta moim zdaniem, no jeszcze ta wysokość, jak wiecie, że na przykład 25 minut nią jechaliśmy, więc to już też robi swoje i tak i ten ostatni odcinek taki pionowy, no tak, trochę było stresu. Widoki piękne. Tam jest ta kolejka, stamtąd idziemy, no i na dole było to samo i tu jest to samo zrobione. Tutaj jest kościół, czyli wiadomo, tak po hiszpańsku, tylko to jest taka, powiedzmy, atrapa zrobiona hiszpańskiej wioski, powiedzmy, tutaj na potrzeby tej kolejki i ludzi, którzy tu przyjeżdżają sobie po prostu to pozwiedzać. My pójdziemy kawałek dalej, bo tam jest jakaś wioska, więc pójdziemy tam poszukać jakiegoś jedzenia, jest jakaś fontanna. No i ten kościół. Wiadomo, że to nie jest hiszpański, zrobione to na potrzeby tego. Ale jaki malutki. Tak, pequeño. Tak, bardzo malutki. Raz, 2, 3, 4 ławki, z tej strony 3. I tutaj, no może coś tutaj też się odprawia. Grubasku, ładny baleronik z ciebie tutaj podjadasz w tych restauracjach pewnie, co kolego? Zostawiłam Marcina na chwilę, a ty co przyszła? To chyba Chica. Tak, nie? przyszła i siadła tutaj aż mi na buta, o. Ja czerwony znowu na twarzy, chwila, ale tak o, tutaj też. Znowu się przypaliłem, no bo to patrzcie jaka różnica, kolaż. No bo tutaj jest tak, że słońce świeci, ale nie tak, żeby się w ogóle rozbierać i jakieś na krótko chodzić, no ale te słońce cały czas świeci. No teraz trochę zaszło, ale no właśnie, o, jestem cały opalony, a... Buenas. No gracias, no transporte. Właśnie wychodzimy z tego sztucznego tutaj miasteczka, które jest zrobione pod tą kolejkę i idziemy tutaj, kawałek jest taka wiocha. Gracias, tuk-tuki. Wiocha jest, idziemy tam, zjemy obiad. Wzięliśmy sobie na wynos jeszcze kawkę. Taka kawa tutaj 7000, czyli 5,30 kosztuje. No zniżyć, żeby było. Tak, także myślę, że cena warta, no to wiadomo, trochę drożej niż w mieście, ale z takim widokiem i tutaj, skoro już się wjeżdża, to... W mieście za 5 można? Tutaj nie widziałam, San Gil był za 5,50 w tej dobrej A, kawiarni, co znaleźliśmy, a reszta to tak 6, Tak, 6,50. czyli takie 4,50 można znaleźć. A przy okazji dziękujemy wszystkim za postawione kawki. I takie ciężarówki jeżdżą po Kolumbii. Dawaj kolego, zatrąb! O właśnie! Piękna sprawa, dzięki, pokazałem, żeby zatrąbił. A i chętnie bym się taką przejechał. A co on tu wiedzie? No załadowane jakieś worki. Ta restauracja w tej wiosce oddalona jest jakieś 6-7 minut z buta od tego miejsca, gdzie tam przyjechaliśmy. Pole, kto zgadnie szybko? 3, 2, 1. Co na tym rośnie polu? Ananasy, już zresztą widzicie. Jeszcze małe, niedojrzałe. O, tam jest jakiś taki żółty dojrzały, widzicie? A! O, drut kolczasty, kurna. Dziś walnąłem, ale jaja. Ale sporo tych ananasów. Tam widzieliśmy już wcześniej te pole. Jesteśmy, tu jest ta restauracja, którą wybrałem na mapie.
ale widzę, że po drugiej stronie ulicy też coś jest i jakaś muzyka gra, więc idziemy też tam sprawdzić. Tutaj jest jakaś restauracja, ale zamknięte. Na Google właśnie pokazuje, że jest zamknięte. Szefowa tam sprząta, tu muzyczka cały czas sobie gra. Dobra impreza, a tutaj co jest? Jakiś warzywniak, sklepik. Wróciliśmy do tej pierwszej restauracji, która była... Na Google nie ma nikogo. Tam widzę, grill jeszcze się nie pali, może wieczorami. Teraz zapytamy, czy pani coś ma. Niestety szefowa ma tylko jakieś jedno danie, nie ma takiego dnia dziennego, więc trochę pogłodujemy dzisiaj, a zjemy sobie później. Chociaż u nas też nie ma nic tam, więc będziemy musieli coś zjeść, to co mamy w domu. Ale my mamy makaron jeszcze, zjemy sobie z jajem, albo jeszcze ziemniaki zostały, to też możemy zjeść, albo płatki z mlekiem. Chyba że szefowa będzie dzisiaj jechała znowu gdzieś do miasta, to nas podwiezie. Tutaj zobaczcie, rosną banany, ale to nie są te banany do jedzenia. Znaczy do jedzenia też, ale nie to, że zrywacie je i po prostu zajadacie, tylko to są te plantany do smażenia albo do jakiejś innej obróbki. A tutaj psy znowu na nas szczekają. A i klapeuchy. Wyskoczył, szczekał, teraz spokojny. O, będzie sikał. Po drodze jest jakiś sklep tutaj i też tam widzę po drugiej stronie jakiś nawet bankomat. Zaraz się przejdziemy tutaj, zobaczymy co mają. Tam był sklep, tutaj kot pilnuje jakiegoś biznesu. Jakieś, co tutaj, dla psów, dla kotów takie rzeczy sprzedają. Tutaj też jakieś takie dla roślin chyba rzeczy. Aha, tutaj nic dla nas dalej nie znajdziemy. Tu też jakiś magazyn, rury, szpadle, łopaty, tam jakieś farby. No to nic dla nas, jedynie co to ten sklep tam, jak chcemy coś sobie kupić do nas, do domu, bo później już nie będzie sklepu. Zaraz będziemy tam, gdzie jest ta stacja, no i teraz będziemy musieli poczekać, aż będą operować znowu te wagoniki, no bo jak Wam wspomnieliśmy, wtedy one nie jeżdżą cały czas, tylko właśnie godzinowo. I jesteśmy już z powrotem w tym parku. Mamy z jakieś pół godziny, więc tutaj się pokręcimy. Tutaj jest restauracja z dobrymi cenami, więc Marika nie chce jeść, więc ja siadam szybko coś jem, bo mamy jakieś 20 minut. To ładnie mnie wkręcili. Byłem wcześniej zapytać, jeden kelner mówi, że jest menu dzienne, takie, że macie zupę i drugie danie i jeszcze jakieś picie do tego. Przyszedłem po Marikę zapytać, czy chce, wracam tam do restauracji, mówią, że sorry, ale było tylko do pierwszej. Znalazłem drugą restaurację, dostałem numerek, mamy 15 minut do wyjazdu, więc tutaj jest ta restauracja. Pani mówi, tak, zdążymy, więc będę wcinał bardzo szybko. Jest i moja porcja już, tak, picie. Zabieramy baterię stąd, bo ona będzie przeszkadzać. Też inaczej, pani przyniosła od razu wszystko naraz. Ole, kawał mięcha, no i to ja lubię, moja droga. Już trochę Aż być... ci chyba skubnę. Widzę, że będzie skubać mi tu. Tak wygląda moja zupa. Drugie danie, myślę, że frytki to... Gracias. Frytki to mali. Dobra. Aha, Biorę się za jedzenie. Życz mi smacznego. smacznego. Pod test. Gorąca. Oni tutaj robią rosół z ryżem. Takim rozgotowanym, jak w pomidorówce nieraz się je. Klei trochę. Będzie dobra, jak ostygnie. Jest mega gorąca. Panie się śpieszyły, zrobiły te danie w 10 minut, bo ja mówię, że nie mam czasu. Okazało się, że mam czas. Ale najlepsza ta... Najlepsza ta wołowina, no. Kawał łaty. Panie pośpieszyłem, to może nie wysmażyły do końca. Ostry sos. Wołowinę tutaj robią bardzo dobrą. Jak jest jedzenie, to i wiadomo, koledzy są z jednej strony, z drugiej strony też tam Marcin łapauchego ma. Tak, drapie mnie tu cały czas po nodze. Przyszedł jeszcze jeden, zobaczcie, bez oka, pomalowany już jakby gencjaną i już spogląda tylko na Marcina, żeby mu dał kawałek mięsa. No szkoda, bo taki, Wydrapany ma batołku. no, wydrapany, cały jakiś jest taki trochę, Gdzieś walczył niedawno. no, Chico. Obiad zjedzony, Marika trochę podjadła. 22 000 kosztuje tutaj taki obiad, czyli 20 zł. Czy dużo, czy mało w tym miejscu? Mi się wydaje, że cena dość spoko. Przystępna. Tak, a tak najtaniej, gdzie znaleźliśmy, no to takie danie można gdzieś za 13-14 tysięcy znaleźć. Czas pojechać na drugą stronę kolejką. Jeszcze wlepiamy tutaj naszą naklejkę. Jak będziecie, to dajcie znać. Będzie na samej górze. Ej, tutaj to naginie między tymi wszystkimi innymi. O, pięknie. My już czekamy na kolejkę. Widać tutaj śmiga, ale jakoś coś nie przyjeżdżają długo te wagoniki. Patrzcie, jak ona zasuwa i zaraz wyhamuje. Jest. się cała buja. Jest nasz wagonik, nie wiem, kolejka zwał jak zwał, kabina. Jedziemy we dwoje, tylko nikogo więcej nie ma. Sprawdzimy teraz wysokości. Jest 1710. Dobra, zmieniło się, zaktualizowało. Zobaczymy, ile będzie na rzece, czyli ten najniższy punkt i dopiero później, jak wjedziemy na górę z drugiej strony. O kurde, jaki start! Matko, o kurde, ale będzie zjazd. Matko jedyna. O jest.
Patrzcie tutaj, tego tak nie widać, bo tu słońce świeci. Ale numer. No, nieźle. Jak będziecie tutaj, to obowiązkowo ta kolejka. Tutaj mijamy kolejny wagonik. Piękne widoki, patrzcie, tam z tyłu jeszcze, a czyli z przodu słońce świeci, my to jesteśmy w cieniu teraz. O, zaraz będzie szarpnięcie, to jest ten pierwszy, trzy. To jest ten pierwsze 3 słupki po tym dużym spadzie. Teraz będzie lżej. O, chociaż ten następny też nie jest lekki. My jedziemy, a tutaj zobaczcie, pasterz sobie siedzi i śpiewał jak jechaliśmy. Nawet baseny jakieś mają, pewnie ryby hodują. Tutaj jeszcze trochę mamy do tej rzeki. Przekraczamy teraz rzekę. Tutaj jaki las kaktusów. Jakie wysokie są. Patrzcie, jesteśmy na 530. Zobaczcie jaki ten kanion głęboki. Prawie 1200 metrów. Konkretny. Tutaj jechaliśmy, a teraz znowu do góry. Tak, a najgłębszym miejscu jest 2000 metrów. Jedziemy dalej, kaktusy. Kolejny tutaj słup. Buja nieźle na tych słupach. Jesteśmy na drugiej stronie, ale pięknie było. Oj, tak, teraz te kolory, słońce, które Tak. zachodziło z tamtej strony już jakby za górami, później nam oświetliło znowu te góry. O, piękny to był przejazd, jeszcze lepsze kolory teraz Tak. mieliśmy niż jak jechaliśmy na górę. Jak jechaliśmy na górę, akurat nam słońce tutaj zaszło znaczy chmury przyszły i w ogóle wyglądało jakby padało, a teraz znowu się pięknie zrobiło. I teraz wjechaliśmy na prawie 1300 metrów nad poziom morza. Z tej strony też jest kościół, też nawet podobny do tamtego. Wchodzimy jeszcze na górę w tym parku po tej stronie, bo ominęliśmy jeden punkt widokowy, bo musieliśmy się śpieszyć na kolejkę. Tak, ale tutaj cały czas piękny widok na ten kanion. No i ten park wodny tutaj. W tym miejscu byliśmy wcześniej, teraz jest mniej ludzi, a tamten punkt ominęliśmy, więc idziemy jeszcze na górę. Jakby ktoś nie dawał rady, to jeździ tutaj też taki samochód, tylko nie wiem, czy trzeba go jakoś rezerwować, wcześniej płacić, że wiozą was, a my już prawie jesteśmy jeszcze. Jaki piękny widok za tobą. Cudowne te góry z tej strony. Z tej strony są lepsze dla mnie, te biało-szare, a my jeszcze kawałek musimy tam wejść. Pokażę wam coś. Tutaj za krzakami płynie ta rzeka. Ona płynie tutaj, za tą górą, zakręca. Te góry, które już widzicie dalej, no to ta rzeka jest przed tymi górami. Ona tutaj robi kółeczko, zakręca w tą stronę i tutaj płynie dalej, a patrzcie na tą drogę, jak tutaj samochody muszą się wspinać, cyk, 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 cyk. No jak w górach. Jesteśmy na samej górze, można tutaj serwecite sobie kupić, jakieś przekąski. Ta restauracja tutaj z widokiem, zaraz przejdziemy dookoła. Aha, tutaj widzę, że jakieś zabezpieczenia są, żeby nikt tutaj nie wypadł. Widzicie? W tą stronę słońce świeci, więc za bardzo nie zobaczycie. Tam, gdzie te słońce, to my stamtąd wracaliśmy. Tutaj jest rzeka. No piękne te góry. Patrzcie, o teraz tu będzie dobrze widać. Stąd. My przyszliśmy tą zieloną górą tutaj stąd, o tutaj. Po tej stronie zielono. Nie wiemy w sumie dlaczego tak jest. A po drugiej stronie, no przecież to nie jest daleko i zobaczcie. Takie dość łyse, surowe góry. Powoli schodzimy stąd i będziemy też już się kierować do wyjścia z tego parku, bo mamy godzinę do zachodu słońca, a do domu jak będziemy szli, nie będziemy się zatrzymywać nigdzie, no to jest 1,5 godziny. Znając nas, zajmie nam to około 2, więc dojdziemy już, prawdopodobnie będzie ciemno. Nie no, ja liczę, w tę stronę przyszliśmy w godzinę, no to licząc, że teraz mamy pod górkę kawałek, to myślę, że... Pół godziny. Nie no, to myślę, że może być godzina, 1,5, no tak. I właśnie mamy godzinę do tak całkowitego zachodu słońca, no to zobaczymy. Ja jeszcze mam nadzieję, że się pośpieszymy i nie będziemy szli w ciemności, bo tutaj po tych lasach to, znaczy lasach, tych ścieżkach w górach to są te dzikie psy później wieczorami I wychodzą. pająki wyłażą, węże też nocami Wczoraj na jaki polowanie. wielki pająk był. Matko, dobrze, że Marcin był, bo ja to już bym tam, Uratowałem Marikę. Matko, no. Ja tylko jeszcze dodam od siebie, że ciężko jest napatrzeć się i zostawić teraz te widoki, bo kolory teraz, które się robią, ten jakby zachodzące już słońce za tymi górami, no tak pięknie je oświetla. No czegoś takiego to my jeszcze tutaj chyba nie widzieliśmy. No i jeszcze ten widok, no Marcin wygląda jakby był wklejony po prostu do tego kadru. Aż szkoda ten widok tutaj zostawiać. No ale jak Marcin już wspomniał, daleka droga, ta górka, którą właśnie widzicie, o tutaj, my musimy tam dojść, no i jeszcze przejść przez nią i jeszcze kawałek za nią iść dalej. Moim zdaniem te miejsce tutaj i ten kanion to powinna być wizytówka Kolumbii. Jakby mało ludzi o tym mówi się o jakichś tam miastach i tyle. Mówi się bardziej o jakimś tam Machu Picchu. Wiadomo, że skala Machu Picchu do tego jest trochę inna, ale no te miejsce jest tak piękne, że tutaj można spędzić cały dzień i ja jakbym był Kolumbijczykiem, to bym się nie obraził, gdyby to pokazywano na całym świecie i reklamowali.
Kolumbię tym miejscem. Ja za to wyczytałam, że jakiś czas temu zostało to miejsce zgłoszone do nowych 7 cudów świata. Była jakaś lista 77 nowych miejsc, no i to było jedno spośród nich. Także kto wie, może kiedyś i będzie. Na pewno moim zdaniem na to zasługuje. Ja to bym wcisnął na pewno w nową 7. W 10 myślę, że śmiało. Oczywiście mowa tutaj o kanionie, a nie centralnie o tym parku, w którym teraz jesteśmy. Bramki już otwarte, wypuszczają wszystkich z tego parku, my też już wychodzimy. My spędziliśmy tutaj 4,5 godziny i spokojnie można by było spędzić o wiele więcej czasu, a nawet i cały dzień, doliczając jeszcze właśnie ten basen Aquapark, na którym nie byliśmy, to tam około 6 zł, jak wspomnieliśmy na początku, więc moim zdaniem warto tu od rana przyjechać, albo najpierw zajrzeć basen, albo tutaj, albo chyba można tak sobie przechodzić później, to trzeba było się dowiedzieć, ale no warto, naprawdę tutaj, tak żeby dzień poświęcić, przyjechać na spokojnie wszystko obejść, usiąść, zjeść, wypić kawkę, wypić piwko i się zrelaksować. I co jeszcze trzeba tutaj dodać, że wszystkie te drogi tutaj w tym parku, na tą górę, są zrobione 2 rodzaje. Schody i dla inwalidów, dla wózków można spokojnie, nawet ktoś o kulach, no to spokojnie tą drogą sobie tutaj wejdzie. Pani właśnie teraz wołała o autobus do San Gil, czyli jakbyście byli w tej miejscowości co my poprzednio, to nie ma problemu, żeby dojechać, autobus Wam tutaj się zatrzyma, albo właśnie stąd będziecie mieli transport z powrotem. My idziemy kawałek drogą i nasza trasa prowadzi z powrotem tutaj na górę, ale staniemy sobie tutaj 5 minut i będziemy łapać stopa. O, jedzie jakiś pan, może złapiemy stopa na pakę. Nie? Nie da rady, no dobra. Następnego. Nie da rady! Ten też nie. Jedzie następny. Czy tym razem się uda? Nie! Nik. Może jeszcze? Nie! Kolejne ciężarówki. Tutaj widzę zajęte. Nie ma miejsca. Nawet busik się nie zatrzyma? Chyba zostanie nam iść. Jeszcze chwila i pójdziemy. No nic. Chyba w złym miejscu stoimy. Korek się zrobił, może się uda, nie? Zobaczcie, jadą i nikt się nie zatrzyma. Pan zaglądał. No nie, nawet autobus do San Gil się nie zatrzymał. Zmiana warty, może na Marikę złapiemy. Nogę wystawiłaś! No machaj! Tego to nie łapałam, jak on taki szybki. No szybko jechał, bo pusty, to by się zatrzymał. Dobra, jedzie tutaj. Mamy nadzieję, że się zatrzyma. Dobra, Marika. Machaj. A pełny pani nam pomachała. Nie ma tak łatwo, więc dzisiaj nie czekamy tutaj. Idziemy tą drogą, którą przyszliśmy. My będziemy im machać. Dobra, to ciężarówka taka jedzie, dobra. Idziemy. Marika miała tutaj kija przygotowanego na psy i zostawiła go sobie i teraz pokaż go, Mari. Już. O, taki badyl. Boją się ich tak czy siak, no taki, ale jak tylko machnę, to już uciekają. Czyli teraz jakaś godzina po tych górkach. Tutaj szlak jest oznaczony na pomarańczowo, żeby iść właśnie tą ścieżką. Dobre tempo mieliśmy tą pierwszą górkę. Teraz trochę płaskiego i później musimy wejść tutaj i tam drogą. Mari ma 2 patyki, mówi, że nas obroni przed psami, jak będzie trzeba. Najgorszy i najtrudniejszy jest ten odcinek właśnie, który musimy pokonać, żeby wejść na tą górę, na ten szczyt, który tutaj widzicie, i tam już będzie normalna droga. I chcemy tą drogę pokonać jeszcze przed zachodem słońca. Słońce za chwilę zajdzie za tą górą, ale jeszcze trochę będzie widno. Zaczyna się wspinaczka na tą górę. Ja mówię, co tutaj biegnie? A tutaj kozy dzikie. Tam widać, tam pobiegły. Łażą po tych górach. Wystraszyły się, tak. Ja myślałem, że to psy biegną jakieś, bo zobaczyłem w krzakach, tam jakieś widać. No ciężko je teraz dostrzec. O, tam jest więcej, patrzcie. Jak sobie zajadają. Przycisnęliśmy, już jesteśmy koło tego przejścia pod drutem kolczastym. Tam startowaliśmy. Dosłownie sekundy i życie nam tutaj opadnie. Już nie będzie świeciło. 13 minut wchodzimy pod tą górę. Jeszcze kawałek. Jeszcze myślę tutaj 5 do 7 minut i będziemy zaraz przy tych wodociągach tej studni. O, tak, Ciko przyszedł, nasz kolega. On nas już pamięta. Kije się nie przydadzą. Trochę na nas czekał, ale pan tutaj wyskoczył, widać zaspany, śpi. Zmiana warty tutaj była, już jest inny pan.
Tutaj pan nam dawał tutaj te mandarynki i mango. Tu jeszcze jakieś małe, jak limonki, albo małe mandaryny całkiem. Dałam pieskowi ciastko, więc Ma- warto mieć. Marii przekupiła psa jak małe dziecko. No. Wafelkiem. Szczekał, warczał. A wafelka dostał najpierw uciekł, a później mardał ogonkiem. O, chcieliśmy to osiągnąć właśnie, żeby przed zachodem dojść na tą drogę. No i patrzcie, tam słońce już zachodzi, widać tylko poświatę. O, stąd mamy, powiedzmy z 40 minut. Teraz jesteśmy z drugiej strony kanionu. No i te kolory i te widoki już wyglądają zupełnie inaczej. Tam jeszcze z tyłu się robią takie pomarańczowe chmury. Dobre tempo mamy. Jeszcze 20 minut przed nami, ale to ma jakiś koszt. O, patrz. Serce albo Pac-Man. Serduszko. Serduszko właśnie, albo Pac-Man tako. Tak wygląda. Tak, 20 minut i będziemy, no mówię, zdążymy jeszcze przed takim ciemnością całką, na taką szarówkę dojdziemy. Mamy szczęście, bo dzisiaj mamy najpiękniejszy zachód słońca tutaj w tym miejscu. Piękne kolory wychodzą. A ja mam wrażenie, jakbym śniła. Bo ten obraz za mną, no czuję się, jakbym w ogóle tutaj nie była fizycznie. To jest tak piękne, aż wydaje się nierealne. Teraz te zarysy tych gór, chmury, z tej strony ten zachód słońca, inne chmury znowu. No, Końcówka Andów. ale aż się wzruszyłam, naprawdę to jest... nie wiem, czy ten telefon, czy to oddaje teraz, jest już tak ciemno, ale to jest coś naprawdę niesamowitego. To jest moim zdaniem jedno z piękniejszych miejsc, nawet jak z tych naszych wszystkich wędrówek, które robiliśmy, właśnie z widokiem na góry. Jesteśmy też jakby wysoko dosyć i te góry jakby jesteśmy na równi z nimi. Właśnie sobie uświadomiłem, że pokonałem 1200 metrów najszybciej w moim życiu. Chociaż nie. Teraz mi się przypomniało, że Tak? tak, że nie. Skakałem ze spadochronem, no to wtedy było szybciej. Ale tak na ziemi, no to tak. Ostatnia nasza przeszkoda, jeżeli chodzi o psy, ale sobie siedzi spokojnie. O, coś usłyszał. Tam już słychać muzykę, to znaczy, że jesteśmy blisko naszej chaty. Stąd startują tymi spadochronami, z którymi my też lataliśmy. Także mamy chwilę już do domu. Jeszcze po drodze, tutaj przypomniało mi się, że z jednego miejsca wylatują 3 psy. Także jeszcze tutaj trzymamy w razie W. Wafelki i kije. Kije. Tutaj jeszcze ostatnie spojrzenie na to miejsce, gdzie startują i z tyłu jeszcze widać te chmury kolorowe. Jeszcze blisko naszej chaty, zobaczcie, farma kur. Jajka można kupić, jakbyście tutaj byli i chcieli. Sporo tych kur mają. Mari kije wyrzuca, wafelków nie wyrzuca, wafelki się jeszcze przydadzą, bo tutaj już jest nasz dom. Udało się, dotarliśmy. Dobra robota. Five. Tutaj jest nasz dom, a ja idę jeszcze zobaczyć tutaj ostatni raz w sumie, jaki jest widok, bo zaraz będzie ciemno. Tutaj jadamy śniadania sobie na tym stole. No też już mało widać. No te kolory ładne były na początku, a teraz już zanikają. Czas na mycie. Wiadro z wodą jest. Po takiej wspinaczce, trekkingu, no to jak najbardziej prysznic gorący się należy. Nie wszyscy wiedzą, że nie mamy tutaj gorącego prysznica. Niby jest, ale nie działa, więc musimy sobie radzić. Wiadro, miska, miksujemy gorącą wodę, grzejemy na dole, tutaj Michał. I do polewania. No ja już umyta, głowę umyłam, także Teraz Da. na mnie kolej, ja mam jeszcze mokre plecy od tego chodzenia. no, Czuję, może nie widać już, ale nie widać jeszcze. widać. Także tak samo do mycia. Bam! Mistrz kuchni Martinez zrobi nam kolację. Ej, to ty miałaś robić kolację, ja tylko ziemniaki miałem obrać. Ja na tę kolację nie mam planu, to ty chciałeś koniecznie dzisiaj ziemniaki jeść. To już się nie wykręci z tego. Nie da rady. No widzę, że dobrze ci idzie opieranie, no to już dalej. No właśnie nie, ten nóż jest słaby, a te ziemniaki są tak twarde, że ten nóż bardzo ciężko chodzi. No to daj, ja dokończę. Ostatni został. Ty dokończysz resztę. Akurat. Ja jeszcze ugotuję. Ja właśnie umyłam mango, które dostaliśmy dzisiaj od pana po drodze, więc ja się mango zajmę, a ty kolacją. Marudził, a stoi i robi, no. Nagadał się. Znaleźliśmy jeszcze 4 cebule, kupiłem wczoraj. No nie będziemy tego targać, więc zostawimy jedną na śniadanie i usmażymy. Do tego jeszcze będą jaja. Znaleźliśmy w naszej spiżarni papryczki nadziewane. No i już skończył nam się prawie olej, więc używamy oliwy właśnie z papryczek. No i one też dają posmak tej cebuli, taki... Ostrawę, tak. No nie tylko ja czekam na obiad. Widzę, że cała wioska nam się tu zleciała. Pani z małymi kotkami w brzuchu. Piesek tutaj też gdzieś, jest i cały czas właśnie czeka, skacze. No, wyczuły, Marcin, twoje zapachy z kuchni. Chyba to ta cebula ich tutaj
Przygnała. Mamy trochę, więc się podzielimy. Tak się prezentuje nasze dzieło. 2 jajka, ziemniaki, cebula, papryczki. Marika ma to samo. Odpalamy sobie jakiegoś Netflixa i smacznego. Smacznego, a jeszcze miałam powiedzieć, że dzisiaj w stronę powrotną, jak wracaliśmy, to zajęła nam ta trasa 45 minut, 44 dokładnie, także szybciej niż tamtą stronę, ale zasuwaliśmy Tempo ładnie. było dobre. Tak. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Wielkie dzięki za oglądanie, lajkowanie, komentowanie. I Marika, chciałabyś coś dodać jeszcze na temat tego kanionu? Warto, zdecydowanie warto. Do tej pory to jest najpiękniejsze miejsce w Kolumbii, jakie odwiedziliśmy i nie wiem, czy coś jeszcze tak pięknego zobaczymy. No ja bym mogła tam jeszcze spokojnie dłużej posiedzieć. Ten hotel, który mieliśmy, te widoki, w ogóle ten trekking i no jakbyśmy mieli jeszcze więcej czasu, znaczy jakbyśmy jeszcze dłużej zostali, no to zdecydowanie chciałabym odwiedzić ten aquapark, no bo warto, bo to jednak nieduża różnica w cenie jest. Jak będziecie w Kolumbii, to na pewno nie omijajcie tego miejsca. Po prostu zajedźcie tam. Kawałek jest od Bogoty, ale jak będziecie jechać z Bogoty powiedzmy do góry, na północ, no to będzie po drodze na pewno. I polecamy ten nocleg nasz, bo naprawdę fajny, pani miała naprawić ciepłą wodę, a do tej pory to był najlepszy nocleg, w sensie najbardziej się tam wyspaliśmy dotychczas. I było to za 90 000, czyli chodziło około 80 zł za nockę. Także cena bardzo dobra. 80, jeśli się nie mylę. 80 000. A, no to jeszcze lepiej. Dobra, to jeszcze raz wielkie dzięki i trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!